Cześć, witam w drugim filmie na kanale Retrograde. Przypominam, co się tutaj dzieje. Otóż jak na razie zajmuję się dokumentowaniem renowacji tego to Rometa Huragana, który widzicie za mną. I teraz pierwszy filmik spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, za które dziękuję. Również na YouTubie i na forach, na forum Chłopcy Rometowcy, na forum rowerowym, na fejsie dostałem dużo miłych wiadomości i sporo pytań i dlatego jest dzisiejszy odcinek, dzisiejsze nagranie. Postaram się w jednym miejscu szybko i konkretnie wyjaśnić najważniejszą rzecz dla wielu, ile to wszystko kosztuje i dlaczego tak drogo. Na co się zdecydowałem, na jakie zastosowanie jakich części, co zamówiłem, czego jeszcze nie zamówiłem. I takie krótkie podsumowanie wszystkiego, co do tej pory zaszło, myślę, pomoże Wam się zorientować w moich planach na tą właśnie renowację. Więc tak, największy przedmiot, czyli sam rower, kosztował mnie 600 zł. Kupiłem go na Elixie, tutaj mam ściągę, będę się posiłkował. Tak, więc kupiłem go na Elixie za 600 zł. Trochę się udało znegocjować z ceny wyjściowej. Nie doliczam już tutaj kosztu podróży po niego, bo no, to była przygoda, więc nie liczy się jako wydatek. Teraz druga sprawa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tu jest to siodło oryginalne, bardzo zniszczone, obgryzione. Zastępuję nowym siodłem, zupełnie nówką sztuką. I teraz uwaga, wszyscy puryści mogą zasłonić oczy i zemdleć już od razu. Zamówiłem siodełko na AliExpressie. Raz. Zamówiłem siodełko na AliExpressie. Tak, to jest siodełko, uwaga, Walgun RR175. I to siodełko Walgun jest kopią takiego najbardziej znanego siodełka Brooks, skórzanego. Takiego samego, jakie Romet kopiował, montując je w swoich rowerach. Więc jakby uważam, że trzymam się tutaj w tym samym vibe'ie, tak? Czyli nadal na rowerze będzie kopia Brooksa, tylko nie produkcji polskiej, a chińskiej. Kosztowało 92 zł. Od razu w tym samym miejscu dokupiłem drugą rzecz, pasującą kolorystycznie skórzaną albo skóropodobną, okaże się, owijkę na kierownicę. 54 zł. To był koniec zakupów na AliExpressie. Kolejne drobiazgi. Dzwonek jest popsuty, więc zamówiłem dzwonek. Akurat ktoś sprzedawał na jednej z grup facebookowych 45 zł. Jutro powinienem mieć go w rękach. Teraz tak, napęd. Tutaj, jak już pewnie wspominałem, tutaj jest wolnobieg Shimano i postanowiłem, że kupię dokładnie taki sam wolnobieg, bo one są praktycznie, kurczę, pół darmo. Na Allegro 19 zł kosztuje taki szymanowski wolnobieg, 14,28, bo chyba będzie po prostu taniej go założyć niż czyścić, doprowadzać do dobrego wyglądu ten, który tutaj jest. Więc tak, za 19 zł wolnobieg i od razu wrzuciłem też łańcuch firmy KMC, 43 zł, również Allegro. I ostatnia rzecz, na którą się troszkę tak szarpnąłem, to był nieplanowany wydatek, ale jak wiecie, zorientowałem się, że tutaj są dwa różne koła, to znaczy bardzo podobne, ale różnej produkcji. Znaczy tylne koło to jest Ambrosio Synthesis, przednie koło nie znalazłem oznaczeń. Tam w komentarzu w jednym miejscu tutaj na YouTubie ktoś sugerował, że to może być koło produkcji rosyjskiej, czy też ZSRR właściwie. I tak się złożyło, że znalazłem koło Ambrosio Synthesis przednie na piaście Dura Ace, czyli bardzo fajnej i z epoki, z ładnym szybko zamykaczem, zamiast tego paskudnego, którego mam nadzieję nie widać tutaj za mną. Znalazłem takie koło na Elixie, udało mi się je zamówić, za 123 zł jedzie właśnie do mnie. W sumie koszty total to, jeśli dobrze dodaję, 1057 zł. No niecałe 1100 zł poszło na rower. Oczywiście to nie jest jeszcze wszystko. Nie zamykam w tym momencie wydatków, ale już jesteśmy blisko. Co zostało? Zostało malowanie. Trochę się pobawiłem acetonem. Tu w paru miejscach próbowałem ściągnąć ten czerwony lakier. Pod spodem jest biały i to jest ten wyjściowy kolor roweru, do którego będziemy wracać, więc będziemy musieli wydać trochę kasy na malowanie, a ja będę musiał. Będę musiał też znaleźć naklejki pasujące na niego, najlepiej z epoki albo współczesne kopie.
Nie ma tu jeszcze paru drobiazgów, na przykład tutaj powinny być takie prowadniczki, linki hamulca, które ktoś urwał, więc będę musiał znaleźć odpowiednie obejmy do nich. Pewnie pancerze przydałoby się wymienić, jakieś tam śrubki, duperelki, trochę tego się nazbiera. Ale zastanawiam się też nad polerowaniem aluminiowych części. Znalazłem firmę, która się tym zajmuje. Zobaczymy, czy to będzie potrzebne. Może zostawię tak, jak jest. No i będzie trzeba to poskładać do kupy też po malowaniu, nie? Więc to będzie taki ostatni koszt. Aha, no i ostatni koszt spory, który może się pojawić, to są nowe szytki. To znaczy tak, być może te da się uratować. Przednia wygląda na zupełnie dobrą, tylna jeszcze nie wiem. Jeśli nie, no to dojdzie jeszcze ten koszt szytek. No i to właściwie tyle. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania albo uważacie, że powinienem coś inaczej zrobić, to zapraszam do komentarzy. Zapraszam wszystkich, którzy uważają, że chińskie siodło to jest bardzo zły wybór. I też tych, którzy uważają, że to dobry wybór. Mam nadzieję, że to krótkie podsumowanie Wam wyjaśnia mniej więcej, w którą stronę idę z tym projektem. Będzie autentycznie, ale w duchu tuningu z epoki, to znaczy nieoryginalny częściowo napęd, tak? Czyli tak jak ktoś kiedyś ten rower upgrade'ował, to tak go zostawiam. Wymieniam przednie koło tak, żeby było identyczne z tylnym, a części, które są po prostu zużyte, brudne i popsute, wymieniam na podobne lub identyczne lub trochę lepsze, ale trzymające się tej samej filozofii. Czyli nawet to siodło, które do mnie jedzie, ono jest identyczne, prawdopodobnie identyczne z siodłami, które Romet w przeszłości do tych rowerów zakładał. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie.